W ciągu ostatniej dekady temat autonomicznej jazdy przeszedł drogę od technologicznej ciekawostki do jednego z głównych motorów przemian w globalnej mobilności. Dziś wiemy już, że nie chodzi jedynie o to, by samochód prowadził się sam. Stawką jest fundamentalna zmiana w sposobie myślenia o tym, czym w ogóle są usługi transportowe, kto je dostarcza i na jakich warunkach. W tym materiale analizuję najnowsze trendy w sektorze mobilności, rynek pojazdów autonomicznych oraz przedstawiam 5 spółek, które mają największe szanse na zmonetyzowanie swoich rozwiązań. A co za tym idzie, mogą być łakomym kąskiem dla inwestorów. Daj suba i lajka, a twoje Wi-Fi będzie 2 razy szybsze. Eksperci szacują, że do 2035 roku technologie autonomicznej jazdy w samochodach osobowych mogą wygenerować nawet do 400 miliardów dolarów przychodu. Trzonem tego rynku będą systemy poziomu L2 i L3, dostępne w pojazdach, które jeszcze wymagają nadzoru kierowcy, ale już pozwalają na zdejmowanie rąk z kierownicy i oddanie części odpowiedzialności algorytmowi. W tym samym czasie trwa cicha rewolucja w usługach współdzielonej mobilności. Goldman Sachs przewiduje, że już w 2030 roku po amerykańskich miastach będzie poruszać się 35 tysięcy robotaksówek. Oznacza to wzrost z obecnego poziomu poniżej 1% do około 8% całego rynku. Dynamika wzrostu jest spektakularna. W latach 2025-2030 średnioroczny wzrost wartości rynku robotaksówek w USA ma wynieść aż 90%. Co więcej, marże brutto w tym sektorze mogą sięgać od 40 do 50%, czyniąc go jednym z najbardziej dochodowych obszarów w branży mobilności. Z czego wynika ten potencjał? Kluczowe są 3 czynniki: gwałtownie rosnąca efektywność systemów sztucznej inteligencji, spadające koszty eksploatacyjne oraz zwiększająca się liczba dostawców technologii. Przykładowo, koszt ubezpieczenia jednego przejazdu autonomiczną taksówką w USA ma spaść z 50 do 23 centów za milę w ciągu kilkunastu lat. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy rozwój robotaksówek zagrozi idei posiadania własnego pojazdu? Otóż niekoniecznie. Analizy pokazują, że koszt utrzymania prywatnego samochodu w USA to około $1 za milę, natomiast przejazd usługą współdzieloną to koszt ponad $2. Autonomia może obniżyć ten próg, ale jednocześnie wzmacnia atrakcyjność prywatnych aut z funkcjami L3 lub L4, które oferują kierowcy możliwość wykorzystania czasu w podróży w sposób produktywny. Dlatego też obserwujemy nie konkurencję, lecz komplementarność modeli. Użytkownicy miejscy skłaniają się ku współdzieleniu, podczas gdy użytkownicy podmiejscy i międzymiastowi nadal preferują własność, ale z coraz większą automatyzacją. W obu tych segmentach, niezależnie od tego, czy mówimy o prywatnym sedanie, czy flocie robotaksówek, kluczowe będą nowe modele monetyzacji. Producenci rozwijają rozwiązania subskrypcyjne, a także mikropłatności za funkcje autonomiczne. Z kolei operatorzy robotaksówek, tacy jak Waymo, będą korzystać z przewag kosztowych i skali, integrując technologie, dane i doświadczenie użytkownika w jedną platformę usługową. Nie można przy tym pominąć roli regulacji. Przejrzyste ramy prawne mają ogromny wpływ na tempo wdrażania funkcji autonomicznych. USA i Chiny są tu zdecydowanymi liderami, z wieloma miastami, które stały się już centrami dla robotaksówek. Europa dopiero rozpoczyna ten proces. Patrząc na rynek pojazdów autonomicznych, jeden wniosek nasuwa się sam. Nie chodzi już o pytanie czy, ale jak szybko i kto wygra. Przyszłość transportu kształtować będą ci gracze, którzy zbudują kompetencje nie tylko technologiczne, ale również operacyjne i regulacyjne. Autonomia nie jest już przyszłością, ona się dzieje na naszych oczach, a tempo, w jakim firmy potrafią ją wdrożyć, zmonetyzować i skalować, będzie rozstrzelające. A co na to drzemiący we mnie inwestor? Wiele firm aktywnie angażuje się w ten sektor, testując różne podejścia, od budowy własnych systemów po współpracę z partnerami technologicznymi.
Jakim spółkom w takim razie warto się przyglądać, jeśli chce się mieć ekspozycję na rynek pojazdów autonomicznych? Baidu, znane dotąd głównie z najpopularniejszej w Chinach wyszukiwarki internetowej i inwestycji w sztuczną inteligencję, od kilku lat konsekwentnie buduje zupełnie nowy filar swojej działalności, zautomatyzowaną mobilność miejską. Ich model biznesowy w tym sektorze opiera się na usługach robotaksi w modelu mobilność jako usługi. Kluczowy element tej strategii to własna, niskokosztowa flota samochodów autonomicznych RT6. Apollo Go, bo tak nazywa się usługa Baidu, działa już komercyjnie w ponad 10 chińskich miastach. Największym i najbardziej zaawansowanym rynkiem jest Wuhan, gdzie operuje już ponad 400 pojazdów bez kierowcy. Baidu zapowiada, że do końca tego roku flota wzrośnie tam do 1000 aut. Globalnie celem jest pełna rentowność usług Apollo Go już w tym roku. Liczba przejazdów Apollo Go w Chinach przekroczyła już 11 milionów, a sam pierwszy kwartał 2025 roku przyniósł ich aż 1 400 000. To nie tylko pokazuje skalę, ale i przyjęcie społeczne tej technologii w Chinach. Co istotne, Baidu nie ogranicza się tylko do rynku chińskiego. Już teraz testy i komercyjne operacje prowadzone są w Abu Dhabi, Dubaju, a także, co szczególnie interesujące, rozpoczęły się przygotowania do wejścia do Europy. W Szwajcarii firma nawiązała partnerstwo z PostAuto, szwajcarskim operatorem transportu publicznego. Jednym z najbardziej strategicznych posunięć Baidu było zawarcie partnerstwa z Uberem. Obie firmy planują integrację autonomicznych flot Apollo Go z aplikacją Uber w wybranych krajach Azji i Bliskiego Wschodu. To pozwoli Baidu na ekspansję międzynarodową bez konieczności budowania od zera własnej bazy użytkowników. Dodatkowo w maju tego roku Baidu ogłosiło współpracę z chińskim gigantem wynajmu aut firmą Car. Otwiera to drogę do modelu abonamentowego i wypożyczeń autonomicznych pojazdów. Z perspektywy finansowej, mimo że Apollo Go jeszcze nie przynosi zysków netto, cały segment autonomicznej mobilności stał się jednym z dwóch najdynamiczniej rozwijających się źródeł przychodów Baidu, obok rozwiązań chmurowych. Warto zauważyć, że firma już teraz generuje znaczący zysk operacyjny z reklam i sztucznej inteligencji, co pozwala jej inwestować w przyszłość robotaksi bez presji natychmiastowego zwrotu. Drugą firmą, którą biorę na warsztat, jest Tesla. Od lat buduje ona swoją pozycję nie tylko jako producenta samochodów elektrycznych, lecz także jako lidera w dziedzinie autonomii pojazdów i usług mobilności. Strategia firmy w tym obszarze jest oparta na integracji pionowej oraz na założeniu, że pełna autonomia, czyli jazda bez udziału człowieka, jest nie tylko możliwa technologicznie, ale wręcz konieczna, by zrealizować przyszłość transportu jako usługi. Kluczowym elementem tej strategii jest rozwój funkcji pełnej autonomii, opartej wyłącznie na kamerach i sieciach neuronowych. Model biznesowy Tesla w tym obszarze również opiera się na koncepcji mobilności jako usługi, w której właściciel samochodu może udostępniać go do sieci robotaksi. Ta strategia różni się zasadniczo od dotychczasowej struktury przychodów, ponieważ zmienia samochód z dobra konsumpcyjnego w aktywo generujące wartość użytkową i finansową przez cały czas, kiedy nie jest wykorzystywany prywatnie. Jednocześnie Tesla stoi przed poważnymi wyzwaniami. Pomimo znaczących postępów technologicznych, system pełnej autonomii nie został jeszcze zatwierdzony jako rozwiązanie poziomu 4 lub 5. Oznacza to, że w większości jurysdykcji prawnych kierowca nadal musi zachować kontrolę nad pojazdem. Tesla stawia również czoła oczekiwaniom rynku, który wielokrotnie słyszał prognozy Elona Muska zapowiadające w pełni autonomiczne taksówki w ciągu roku. Deklaracje te dotychczas nie zostały spełnione. To wszystko odbija się na przychodach i zysku firmy, które od 2024 roku ostro nurkują. Tymczasem Elon Musk stara się promować narrację robotaksówek. Usługa wystartowała w mieście Austin w Teksasie w zeszłym miesiącu. Tesla planuje rozszerzyć działalność do innych miast USA, m.in. San Antonio, San Francisco i Los Angeles. Zapowiada również produkcję dedykowanego pojazdu Cybercab,
pozbawionego kierownicy i pedałów, który ma wejść do produkcji w 2026 roku. A teraz kilka słów o Uberze, który przyjął strategię opartą na modelu platformowym w obszarze robotaksji. Zrezygnował z rozwoju własnej technologii na rzecz integracji rozwiązań partnerów zewnętrznych. Kluczowym elementem tej strategii jest współpraca z firmami takimi jak Waymo, WeRide czy Baidu. Uber zintegrował pojazdy Waymo ze swoją aplikacją w kilku amerykańskich miastach, umożliwiając użytkownikom rezerwację przejazdów robotaksji bezpośrednio przez Ubera. Z kolei partnerstwo z WeRide już dziś skutkuje przejazdami autonomicznych pojazdów w Abu Dhabi. Jednym z najbardziej ambitnych projektów jest ogłoszona w lipcu tego roku współpraca z firmą Lucid, której celem jest stworzenie robotaksji klasy premium na bazie SUV-ów Lucid Gravity, wyposażonych w systemy autonomiczne. Program ma rozpocząć się w dużym amerykańskim mieście w 2026 roku, a docelowo objąć do 20 000 pojazdów. Model biznesowy Ubera w dziedzinie pojazdów autonomicznych polega na integracji i monetyzacji ruchu użytkowników, co pozwala ograniczyć nakłady inwestycyjne i ryzyko technologiczne. Uber nie produkuje pojazdów ani nie rozwija samodzielnie systemów jazdy autonomicznej, lecz wykorzystuje swoją globalną aplikację jako interfejs do usług robotaksji. Jednocześnie zapewnia partnerom dostęp do szerokiej bazy klientów i danych operacyjnych. Waymo, firma należąca do grupy Alphabet, również inwestuje w sektor autonomicznej mobilności. Zrealizowała już imponujący wzrost w liczbie płatnych przejazdów. Od około 10 000 tygodniowych kursów w połowie 2023 roku do ponad 250 000 w kwietniu tego roku w 4 głównych miastach w USA: Phoenix, San Francisco, Los Angeles i Austin. Flota Waymo bazuje na autach od Chryslera i Jaguara, ale 2 lata temu firma podpisała partnerstwo ze spółką Zikr. Masowa produkcja pojazdu Zikr bez kierownicy i pedałów ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Technologia Waymo zasługuje na uwagę. Ich system autonomiczny jest trenowany w środowisku wirtualnym, które symuluje miliardy mil przejazdów w połączeniu z milionami mil rzeczywistych danych z amerykańskich ulic. W biznesie grupy Alphabet Waymo stanowi segment eksperymentalny i pochłania znaczące środki inwestycyjne. Na ten moment generuje stratę, pomimo imponujących osiągnięć operacyjnych. Dostarcza jednak wartości technologicznych i danych mapowych, które mogą wspierać rozwój infrastruktury Google'a, szczególnie w zakresie map, widzenia komputerowego oraz systemów autonomicznego sterowania. Google Ads, YouTube, wyszukiwarka i chmura pozostają obecnie podstawowymi źródłami przychodów grupy Alphabet, ale Waymo ma bardzo duży potencjał komercyjny. Na koniec zostawiam drugiego po grupie Alphabet giganta technologicznego w USA, który wszedł w segment mobilności autonomicznej. Amazon, bo o nim tu mowa, za ponad $1 miliard kupił w 2020 roku firmę Zoox. Zoox, podobnie jak konkurencja, stawia na model mobilność jako usługa. Produkuje własne robotaksy, które będą świadczyć usługi przewozowe z perspektywą integracji z ekosystemem Amazon Prime. W czerwcu tego roku Zoox otworzył pierwszą fabrykę do produkcji swojego autorskiego pojazdu typu powóz. Jest to auto pozbawione kierownicy i pedałów z usadzeniem 4 pasażerów naprzeciw siebie. Amazon i Zoox planują produkować 10 000 robotaksy rocznie, co pozwoliłoby rozpocząć ekspansję usług w kolejnych latach. Strategia rynkowa Zoox zakłada rozpoczęcie działalności komercyjnej od Las Vegas, gdzie uruchomiony zostanie pilotażowy program przejazdów dla wybranej grupy użytkowników. Kolejne planowane miasta to San Francisco i Foster City, lokalizacje, gdzie Zoox już testuje flotę. Firma nie wyklucza też dalszej ekspansji do Miami czy Los Angeles, choć konkretne daty pozostają nieustalone. Zoox zbudował solidne zaplecze testowe, które pozwala symulować tysiące godzin jazdy w środowiskach miejskich, co przekłada się na większą efektywność szkolenia algorytmów autonomii. Nie brakuje jednak wyzwań. Jednym z głównych problemów są regulacje. Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zgłosiła wątpliwości co do zgodności pojazdów Zoox z obowiązującymi przepisami, które wymagają m.in. obecności pedału hamulca czy lusterek.
Dopuszczenie takich pojazdów do ruchu wymaga uzyskania specjalnych zwolnień lub zmiany przepisów federalnych. Dodatkowo konkurencja w sektorze robotaksji jest bardzo duża, a Waymo czy Tesla zdają się być krok przed Amazonem. Na koniec przyjrzyjmy się wycenom tych spółek używając wskaźnika przyszłej ceny do zysku. W przypadku Baidu wynik ten wynosi 9, a więc relatywnie nisko, biorąc pod uwagę dochody z core biznesu. Może to wynikać z ryzyk związanych z chińskim rynkiem, w tym napięć regulacyjnych i ograniczonego zaufania inwestorów zagranicznych. Tesla z kolei z ceną do zysku sięgającą 166 jest w tym momencie firmą spekulacyjną. Taka wycena oznacza, że rynek zakłada bardzo silny wzrost zysków w przyszłości, napędzany głównie oczekiwaniami wobec rozwoju technologii autonomicznej, sztucznej inteligencji i nowych produktów takich jak robotaksy. To również oznacza, że spółka jest szczególnie wrażliwa na każde rozczarowanie względem tempa wzrostu. Uber i grupa Alphabet nie odbiegają w zakresie wycen od średniej w branży technologicznej. Natomiast poziom przyszłej ceny do zysku 36 dla Amazona świadczy o silnych, ale nie przesadzonych oczekiwaniach rynkowych wobec tej firmy. Dodatkowo Amazon, dzięki dominacji w biznesie chmurowym i pozycji lidera e-commerce, może swobodnie rozwijać nowe pomysły, takie jak robotaksy. Rynek autonomicznej mobilności dynamicznie przyspiesza, przechodząc z fazy eksperymentalnej do realnej monetyzacji. Autonomia nie jest już wizją przyszłości. Toczy się wyścig, w którym wygrają ci, którzy potrafią jak najszybciej wdrożyć, skalować i spieniężyć swoją usługę. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.